Cześć, witam na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj mamy nowych gości, Iwonę i Michała. Dzień Cześć Wam, jak się macie? Dzień dobry. Witamy, bardzo dobrze. Bardzo dobrze mamy. Super, bardzo dziękuję, że zgodziliście się na ten wywiad. Posłuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o Zanzibarze, ale Wy w tym momencie jesteście w Polsce. Tak, dokładnie. Przyjechaliśmy tutaj na wakacje, w tamtym roku zresztą tak samo. Na Zanzibarze kwiecień, maj to pora deszczowa, więc my uciekamy tutaj do pięknej wiosny, do Polski. No, pięknie. A w jakiej miejscowości jesteście, jeśli można wiedzieć? Gdzie jesteśmy? No, jesteśmy w Opole. Koło Opola, tak. około Koło Opola, Opola. dokładnie Pruszków, koło Opola. Czyli Iwona, domyślam się, Ty pochodzisz z Opola, tak? Wychowałam się w Gliwicach, ale później się rodzice tutaj przenieśli, więc ja za rodzicami, tutaj też tata mieszka, także jak przyjeżdżamy do Polski, to jedziemy do teścia. Super. Jak się dogadujesz, Michał, z teściem? O, dobrze, tylko niestety ja nie piję. Czyli nie mogę z nim pić. Przedstawiłeś teścia już. Pamiętam, jak Michał poznawał mojego tatę i pierwszy raz na kamerze się zobaczyli i mój tato tam wieczorkiem sobie piwko pił. Michał do niego mówi, piwo to moje paliwo. Tak się pokochali. Czyli żadnych mocniejszych trunków w Polsce nie spożywasz, czyli nie pijesz mocniejszego alkoholu, tak? Tak, nie piję. On w ogóle nie pije. W ogóle nie piję, bo mi piwo nie smakuje. Aha. Ani piwo, ani... No w sumie nic, nie. Michał nie pijący. No, nie wiem jak teraz jest, ale jak ja byłem, to przeważnie to się piło, to wódkę się piło. No piwo też. No chyba teraz czasu do czasu. tak lżejsze alkohole w Polsce też. Nie wiem, ile lat temu ty w Polsce mieszkałeś. 21. Aha, no to już dosyć dużo się zmieniło. Myślę, że pod względem również. Słuchaj Michał, a ty bardzo dobrze mówisz po polsku. Powiedz, dlaczego zacząłeś uczyć się tego trudnego języka? Normalnie jak ja skończyłem szkołę w roku 2017, a tak marzyłem pracować w turystyce. I na Zanzibarze dużo Polacy przyjeżdżali tam na Zanzibarze, ale tam i tamtego czasu nie było dużo polskich przewodników na Zanzibarze. I ja tak wpadłem na pomysł, żeby jak się nauczyć polskiego, a potem będę miał pracę. Będę pracować z Polakami normalnie. I sam zaczynałem uczyć polskiego przez internet, pomału, a szukałem takich parę słów, pisałem tak na zasięg, a potem poznałem jakiś jedna kolega, który też mówił polsku, a ten już prowadził wycieczki. I ja już zaczynałem chodzić z nim na wycieczki, i spotkałem z Polakami i zaczynałem się nauczyć, ale marzyłem pracować w turystyce, jak przewodnik po polsku. To super sprawa. To jeśli tam spotykasz nowych Polaków, to oni muszą być mocno zdziwieni, że mówisz dobrze po polsku. Tak. Bo tak jest, bo tam jest Afryka daleko. No, każdy nie myśli, tak jest, ktoś tam mówi po polsku. No to wsiada Michał do autobusu, zaczyna mówić, prowadzić wycieczkę. To wszyscy zdziwieni, tak. Ale zawsze tak fajnie, pozytywnie. Zawsze na wesoło. No, domyślam się. Super sprawa. A słuchajcie, a ty Iwona, jak to się stało, że wylądowałaś na Zanzibarze? Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I tak było w moim przypadku, jeśli chodzi o COVID akurat. Dlatego, że ja w turystyce pracuję już prawie 20 lat. Swoją firmę tutaj w Polsce otworzyłam przed COVID-em, jeszcze w 2019 ją przeniosłam tam z Niemiec do Polski. No i tak zaczęła mi się ta działalność rozkręcać, ale potem przed COVID wszystko padło i właściwie wszystkie te moje kierunki, gdzie ja prowadziłam wycieczki, przede wszystkim Madagaskar, czy tam Tajlandia, Kambodża, Namibia, wszystko się pozamykało. No i nie miałam gdzie jeździć i myślałam, gdzie by tu wyruszyć z tymi moimi grupami i tak śledziłam sytuację i widziałam, że na Zanzibar i do Tanzanii wszyscy latają, że nie ma żadnych obostrzeń, żadnych testów, no właściwie wolność panowała tam, więc też zebrałam grupę, pojechałam do Tanzanii na safari, pojechałam na Zanzibar, no i tak tam trafiłam, znalazłam Michała na Facebooku jako przewodnika po polsku.
poprowadził też wycieczki dla mojej grupy i tak się poznaliśmy. I w sumie ta turystyka cały czasem kwitła. Przez całą pandemię na Zanzibarze wyglądało to naprawdę, no będąc tam nie odczułam w ogóle tego za bardzo, że jest pandemia, dlatego że tam nie było żadnych obostrzeń, nie było żadnego noszenia maseczek. Tu samoloty z turystami cały czas przylatywały. Żadnego social distance, nic po prostu nic, nie? Dlatego tak zasiedziałam się tam, a że z Michałem nam się poukładało. No to tak wyszło jak wyszło. Skończyło się ślubem. Czyli na Zanzibarze nie było w ogóle pandemii i pandemia was w sumie połączyła, tak? Bo skierowałaś wszystkie swoją pracę na Zanzibar. Tak, gdyby nie to pewnie bym tam nie trafiła, albo jeszcze długo nie. A wspomniałaś też o Niemczech. Też mieszkałaś też w Niemczech? Tak. Mieszkałam 4 lata w Niemczech, wcześniej jeszcze prawie 7 lat w Tunezji. Ja tak na walizkach, no, tak jak mówię, w tej turystyce już trochę pracuję, ale w Niemczech też tak, przy okazji. Też mnie gdzieś tam przewinęło przez ten kraj. To długo mieszkałaś w Niemczech? 4 lata. Wow, to kawałek. To pewnie mówisz dobrze po niemiecku. Mówię, tak. Mhm. Moja żona też, znaczy wcześniej bardzo dobrze mówiła, teraz to wiadomo po latach to się zapomina, ale też aczkolwiek mojej żony babcia, która w czasie II wojny światowej, ona tam została zesłana do Niemiec i ona tam była z rodziną niemiecką. Nie pamiętam dokładnie ile lat, ale ona mówiła bardzo dobrze po niemiecku, bo ona jako dziecko tam była dość długo, nauczyła się tego języka i później przez resztę życia go nie używała. Ale teraz, później po wielu latach jej córka przeprowadziła się do Niemiec i Oli babcia tam pojechała do swojej córki i nagle po tam, nie wiem jak długo to trwało, na pewno z 20 lat, gdzie nie mówiła w ogóle po niemiecku, ale po pewnym czasie ona mówi, że się wszystko otworzyło i ona zaczęła normalnie z powrotem mówić po niemiecku. I to mówi, że była bardzo zdziwiona, że tak nagle, wiesz, wszystko tam rozumiała na miejscu i otworzyła się i zaczęła z powrotem mówić po niemiecku. Ten nasz mózg Tak. zadziwiające, nie? Że gdzieś to wszystko tam, nawet tak wydaje, że to już nie ma, że zapomnieliśmy, ale to siedzi jednak, nie? Tak, to tak na marginesie chciałem wspomnieć, bo przypomniała mi się taka historia. Ciekawe. Słuchajcie, a opowiedzcie mi coś więcej o Zanzibarze, jakie tam są atrakcje i co warto zobaczyć. To chyba do Michała pytanie. Ty jesteś przewodnikiem po Zanzibarze. Tak. Jesteś zanzibarowym ekspertem. Tak. Na Zanzibarze taki, a co warto zobaczyć tam? Dużo jest do zobaczenia tam na Zanzibarze, ale to jest warto zobaczyć dom, który urodził Freddie Mercury. Bo Freddie Mercury, on jest znany na całym świecie, że taki on bardzo dobrze śpiewał piosenkę, ale oni nie wiedzą, gdzie on się urodził. Ale on urodził się na Zanzibarze, tam w tym mieście, ten Stone Town, tam jest jego dom, który on się urodził, ale tam mieszkał tylko do 8 lat. Kiedy miał 8 lat, oni wyprowadzili z Zanzibaru do Indii, czyli tam krótko mieszkał, ale warto tam zwiedzać jego dom tam, bo tam zostały jakieś pamiątki, tam jest jego muzeum, jego zdjęcia jakby małe, dużo rzeczy tam jest w tym domu, co można zobaczyć. A tam też na Zanzibarze też można sobie popłynąć na jakieś rafy koralowe, tam jest tam jest piękne nurkowanie, a tam też jest tam można zobaczyć ten Wyspę Więzienia, bo na Zanzibarze tam mieliśmy bardzo dużo targ dla niewolników, bo Zanzibar taki mieliśmy ponad 12 sułtan z Omanu. Jak oni rządzili tam na Zanzibarze, to zrobili jedna największa targi dla niewolników w Afryce Wschodniej. Czyli dużo ludzi z różnych krajów przyjeżdżali na Zanzibar, żeby kupić niewolników. Ale tylko nie niewolników kupowali przeprawy, kupowali niewolnicy, kupowali kości słoniowe. Ale na Zanzibarze tam mieliśmy więcej targi. Jedna była dla niewolników, a druga była dla przeprawa i kości słoniowe. No, tam można zobaczyć tam ten miejsce, gdzie był ten targ dla niewolników, a tam też taki jest, warto zobaczyć tam plantacje przeprawy tam, bo u nas na Zanzibarze taki jak ten sultan rządził tam, a tam
oni sadził duże przeprawy tam. Do dzisiaj to zostało. Tam można zobaczyć goździki, jak to rośnie tam. Tam można zobaczyć wanilię, jak rośnie, a kardamon, gałka szkatłowa, tam u nas rośnie i u nas tam zbieramy prosto z drzewa i gotowamy. Świeże. Zanzibar Tak. to jest wyspa pachnąca Pachną mocno przyprawami. przyprawami, tak. Tam goździki, bo Zanzibar taki, my mamy najlepsze przyprawa na świecie. Na Zanzibar tam. Super. Tak. Mm. Trzeba pamiętać, że Zanzibar to są przepiękne plaże z białym, bielutkim piaskiem i te plaże niektóre ciągną się kilometrami. Na przykład my mieszkamy w północno-wschodniej części wyspy i tam naprawdę w miejscowości Matemue tam plaża ciągnie się kilometrami. Można chodzić na te spacery. Ocean Indyjski cieplutki, woda turkusowa przezroczysta, kolorowe rybki, palmy. No raj. Raj na ziemi. Tak, przepięknie. Coś pięknego. Tak. I Freddie Mercury tam się urodził. To jest super sprawa. Powiem wam, że do dzisiaj nie wiedziałem o tym, bo dzisiaj przeczytałem trochę ciekawostek o Zanzibarze i właśnie tam czytałem o tych przyprawach, też o tym niewolnictwie, jak to wyglądało, gdzie tam niewolnicy byli, bo to do Azji oni chyba, bo to jest z tej wschodniej strony, Tak. byli transportowani. No i ten Freddie Mercury w Stone Town, tak? Tam się urodził, czego oczywiście nie wiedziałem. Zawsze myślałem, że on oczywiście w Anglii. W Anglii się urodził. Bo zresztą No, tak. Naprawdę. Mało. mój brat słuchał dużo Queen. Jak był nastolatkiem, to ja Queen też bardzo dobrze znam i do tej pory też oczywiście lubię. A jeszcze czytałem ciekawostki o Zanzibarze i może przytoczę, bo na Zanzibarze możemy też zobaczyć zmysłowy taniec z chustami zwany dumbak. I jest to tradycyjny taniec brzucha i bioder z chustami, pobudzający wewnętrzną energię kobiet. Tak dzisiaj doczytałem. I wielu Bardziej mężczyzn wiesz, jak patrzą. wielu turystów uważa go za najbardziej erotyczny i zmysłowy taniec na świecie. Czy to jest prawda? No, wypowiedz się. No. Podoba ci się? No tak. To spodoba, bo u nas tak normalnie tak mamy ten impreza na ulicy, bo u nas po ślubie jest impreza, tam normalnie kobieta tańczą. U nas mamy różne tańce lokalne. Normalnie tak kobieta tańczy, ale mężczyzna, oni stoją obok i patrzą. Ale dla nas to jest taki, bardzo nam podoba ten, jak kobieta tańczą, my patrzymy. Ja zawsze zazdroszczę Afrykańczykom, gdziekolwiek w jakim kraju jestem, ich ruchów i tego, jak oni tańczą, oni to po prostu już się z tym rodzą, mają to już w genach. Poczucie rytmu, to poczucie muzyki jest niesamowite i faktycznie te ich tańce są też takie pełne erotyzmu. Może nie do końca Europejczyk potrafi je zrozumieć, zwłaszcza jeśli one są wykonywane na przykład przez mężczyzn. Ale jest to piękne, jest to niesamowite i ja im tego bardzo pozytywnie zazdroszczę. Fajnie. A słuchajcie, a teraz jesteście w Polsce. Jak często odwiedzacie Polskę i który raz już, Michał, jesteś w Polsce? A my tak normalnie odwiedzamy Polskę raz w roku, bo my pracujemy na Zanzibarze prawie cały rok, tylko 2 miesiące w roku nie pracujemy, jak jest kwiecień i maj, bo wtedy na Zanzibarze jest pora deszczowa. Jak pora deszczowa, tam nie ma turystów, czyli my musimy szukać, gdzie możemy lecieć na wakacje. Ale ja mam żonę z Polski i ona często nie jest w Polsce, czyli jak mamy tam wolne to my lecimy do Polski. A ja odwiedzam Polski raz w roku, ale żona 2 razy w roku. Ale ja już raz byłem, to jest drugi raz jestem w Polsce. Ale tak będzie tak często będzie, co kwiecień, maj, zawsze będę spędzał czas w Polsce. W tamtym roku w styczniu ślub wzięliśmy. Ślub wzięliśmy, teraz już prawie 1,5 roku po ślubie jesteśmy. Tak. Czy ślub odbył się w Polsce, czy Nie, na Zanzibarze? Na Zanzibarze był ślub, na plaży. Na plaży? Tak. Wow. To musiał być piękny ślub. Tak, naprawdę piękny. A słuchaj, Michał, tak?
Przepraszam? pięknym otoczeniu mówię, nie? Tak na plaży z tą turkusową wodą, z tym białym piaskiem, to faktycznie pięknie. Mhm. A Michał, a jakie były twoje pierwsze wrażenia, jak pierwszy raz odwiedziłeś Polskę? Nie było za zimno? A dla mnie zaś bardzo zimno było, bo jak wylądowałem, było 6 stopni. Bo na Zanzibarze 6 stopni nigdy nie było. Bo u nas tak mamy 30 stopni, 35, ale jak lądowałem pierwszy raz w Polsce, to było od razu 6 stopni. Dla mnie taki, A czy miałeś, byłem taki w szoku, ale żona powiedziała, to jeszcze gorzej będzie, bo teraz dopiero jest 6 stopni, mamy jeszcze -3 albo -10. a miałeś kurtkę w ogóle, jak przyleciałeś? Chyba nawet kurtki nie Tam miałeś. miałem, ale taka Cieniutka. cieniutka, taka, nie jest tak zimowe. To było w tamtym roku, jak Michał już był nieprzygotowany. Zresztą za bardzo nie mieliśmy się jak przygotować, ale w tym roku już był przyszykowany, bo No. przez przypadek, jak byliśmy w Tanzanii, to Michał znalazł sklep i znalazł taką grubą, zimową, puchową kurtkę. I teraz, mimo że mamy koniec kwietnia, to on dalej w niej chodzi. No ja się domyślam, bo jaką wy tam macie średnią temperaturę na Zanzibarze? Tam pewnie temperatura rzadko spada poniżej 20 stopni. No tak, No, bo W ogóle. jest pora deszczowa. jak jest pora deszczowa, tak jest po 19, tak, ale takiej po 10 stopni nie ma. Ale w Tanzanii tam jest zimniej, ale na Zanzibarze tam jest cieplej. Mhm. No. A ja z kolei się cieszę tym, że jest chłód wreszcie w Polsce i że oddycham tym rzeźkim, takim chłodnym powietrzem. Natomiast Michał szczela zębami z zimna. No ja wiem, bo jak ktoś jest przyzwyczajony, Mhm. jak rozmawiam, przeprowadziłem kilka rozmów z osobami, czy to z Tajlandii, czy z innych w ogóle, czy z Meksyku, z ciepłych krajów, no to i niektórzy mówili, że jak tak temperatura spada do 20 stopni, to już muszą Tak. bluzę ubrać, co dla mnie to jest To już jest tutaj w Kanadzie jest wręcz odwrotnie. Tutaj jak temperatura w zimie już tak te temperatury idą do góry, jest +5, to już ludzie w krótkich rękawkach tutaj chodzą. to 5 stopni to jakiś kożuch dla ciebie, bo futro. Futro. To już puchowa kurtka by nie wystarczyła. Zgadza się. No, u nas się wreszcie cieplej robi, bo tu powiem wam szybko ciekawostkę, tu nie ma praktycznie wiosny, jeśli chodzi o temperatury. Tu przeskakuje praktycznie z minusowych temperatur do +30, +25. Ojej, to jak wy się przestawiacie na to? No, raczej od razu, tak jak ci mówię, No. się rozbieramy szybko. Raczej, no tutaj tak zawsze jest. Teraz Bym oczywiście, sobie z tym radzi po prostu, jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić za bardzo. no słuchaj, w tą stronę jak jest z zimna, jak się przechodzi na ciepło, to już nie ma takiego problemu, tak? To po prostu już mieliśmy tydzień temu pierwsze 3 dni, dzień wcześniej było około tam, nie wiem, może 5 stopni, a na następny dzień było odczuwana ponad 30 plus wilgotność, więc od razu i 3 dni już były takie, że było tak bardzo gorąco. Wczoraj było +25, teraz będzie kilka dni chłodniejszych, no bo jest pochmurno i deszcz pada, ale można powiedzieć, że już praktycznie mamy lato, nawet nie wiosnę, więc to szybko przeskakuje. No faktycznie, niesamowite. A słuchajcie, a ile kosztuje taka wycieczka z Polski na Zanzibar? Wiesz co, te oferty są na pewno zróżnicowane. Są zróżnicowane, zależy gdzie jedziesz, do jakiego hotelu, czy masz już bilet wliczony, czy kupujesz osobno bilety. Teraz ostatnio bardzo bilety lotnicze poszły do góry wszędzie. Tak. Nie? Jeżeli chodzi na przykład o moją ofertę, ja Ci mogę moją powiedzieć, gdzie organizuję to pobyty na 2 tygodnie z hotelem przy samej plaży, z wyżywieniem 3 razy dziennie i z 5 wycieczkami z Michałem po całym Zanzibarze w cenie są. Ubezpieczenie turystyczne i tak dalej. Wszystko odbieramy z lotniska i od tej pory opiekujemy się naszymi gośćmi aż do odwozu z powrotem na lotnisko. U mnie na przykład jest to cena 1390 euro plus bilet lotniczy i plus wizę, która się kupuje na lotnisku za $50. Tak to się. To jeszcze po przylocie trzeba kupić wizę. Tak, ale nie trzeba nic wcześniej załatwiać, nic się nie robi, nie trzeba się szykować wcześniej, po prostu wszyscy przylatują na lotnisku, stoją w kolejce, kupują wizę. Tak to wygląda. Czyli to są takie wakacje, można powiedzieć, all inclusive,
dwa tygodnie one trwają. Nie są all inclusive, bo to nie jest all inclusive, że cały czas są napoje i jedzenie, cały dzień są dostępne od rana do wieczora, tylko jest śniadanie Czy pracy. posiłki? I to jest tam na północy Zanzibaru, Tak. tak? Tak. Mhm. Tak. Czyli a ty się zajmujesz organizacją tych wycieczek? Jak to w ogóle wygląda? A Michał jest przewodnikiem. Czy oboje prowadzicie te wycieczki? Jak to wygląda? My mamy 2 osobne firmy, bo ja mam firmę tutaj zarejestrowaną jako organizator turystyczny w Polsce i na wycieczkach mam właściwie samych Polaków, ale mieszkających w różnych krajach. Czyli z różnych krajów po prostu Polacy przyjeżdżają do mnie, tak kompletuję grupy. Te grupy tam mam po 20, po 30 osób, co 2 tygodnie się zmieniają cały czas. Także ja podpisuję umowę, zajmuję się całą tą organizacją i po tym jak przyjeżdżają nasi goście, to ja się nimi w hotelu zajmuję, opiekuję się nimi, jest to taka cała kompleksowa po prostu opieka nad gośćmi. Natomiast Michał prowadzi wycieczki lokalne dla moich grup, ale Michał ma też swoją firmę jako przewodnik lokalny tam na Zanzibarze i on zbiera sobie gości, też Polaków, samych Polaków, ale z całego Zanzibaru, którzy przylatują tam z różnych biur, są w różnych hotelach, Michał odbiera po prostu z hoteli i pracuje też w ten sposób. Także pracujemy i razem, i osobno, można powiedzieć. Tak. Ale ja na Fajnie. A jak też się bardzo często jeżdżę z gośćmi, także w sumie często się widzimy i dużo czasu spędzamy razem. Super. I tam organizujesz też co drugi dzień, wspomniałaś, wycieczki. Mhm. I jakie to są wycieczki? Co można zobaczyć? Wiesz co, podczas tego pobytu u mnie przez 2 tygodnie zwiedza się cały Zanzibar, wzdłuż i wszerz. Zanzibar generalnie jest na 100 km długi, tak? Tak, I tak. na Tu- 45 No, szerokości. szeroki, tak. I zwiedzamy właściwie od północy po południe, od wschodu do zachodu całą wyspę i wszystkie te największe atrakcje, wszystkie te najpiękniejsze miejsca i te typowo turystyczne właściwie, no bo to tak większość biur organizuje podobne wycieczki i również to, co myśmy sobie tam upatrzyli. Także tą wyspę faktycznie i wycieczki łódkami, i zwiedzanie lokalnych jakichś miejscowości, i Stone Town, i żółwie morskie, i lądowe, i snurkowanie, i delfiny. Wszystkiego po trochu po prostu jest, nie? I plantacje przypraw. Także cały Zanzibar taki w pigułce. I w ciągu tych 5 dni naprawdę, jak ktoś do nas przyjedzie i przez te 2 tygodnie, to może powiedzieć ze spokojnym sercem, że tak, byłem na Zanzibarze, bo faktycznie nasi goście zwiedzają cały Zanzibar. Nie tylko leżenie na plaży, przy basenie. Co drugi dzień oczywiście jest ta plaża, jest basen, można sobie odpocząć, ale uważam, że jak tak daleko się leci, to trzeba też poznać Trzeba wszystko zobaczyć. tak, ten kraj i faktycznie zobaczyć, gdzie się właściwie przyleciało, nie? Zgadza się. To każdy po takiej wycieczce może powiedzieć, że ma Zanzibar zaliczony, Tak. że tak powiem. Tak, tak. I też, czy to muzeum w Stone Town też jest w waszej ofercie, czyli można zobaczyć to muzeum tego Freddie'ego Mercuriego? Tak, jedziemy tam pod ten dom Freddie'ego Mercury'ego, tak. A ile teraz kosztuje przelot z Polski na Zanzibar? Wiesz co, tutaj też te ceny są różne. Ja zawsze mówię moim gościom, że im wcześniej kupią bilet z większym wyprzedzeniem, tym taniej. I faktycznie tak jest. Bo na przykład teraz, tak przykładowo powiem, bilety na lato, na lipiec, sierpień, to będzie już koszt 1000-1100 euro. Ale jak na przykład ktoś kupuje na jesień bilety, to będzie już 900 euro, a na przykład już na styczeń, luty, marzec to będzie po 700 euro. Czyli z takim wyprzedzeniem zawsze można to sobie zaplanować. Ja zresztą tak zawsze planuję to moją pracę i ludzie wcześniej kupują te loty, żeby właśnie zaoszczędzić w ten sposób. Czyli każdy musi sobie kupić bilet na własną rękę Tak. i dodatkowo po prostu za pobyt 2-tygodniowy na Zanzibarze. Tak. Ja zawsze tam pomagam oczywiście znaleźć te loty, ale każdy ten bilet kupuje sam. Fajnie.
A słuchaj, a Michał, a co warto zjeść dobrego na Zanzibar? Co byś tam na Zanzibarze, co byś polecił nam? A na Zanzibarze tak normalnie tam my jesteśmy ryżowi, bo ten ryż to jest nasze ulubione danie. Tak jak u was jest ziemniaki, ale u nas mamy ryż. Ale co warto tam jeść? Tam jemy ten ryż, jak się nazywa pilau. To jest ryż z różnymi przyprawami. W tym ryżu można znaleźć guziki, cynamon, tam jest kardamon, tam jest pieprz, tam jest czasami gałka szkatowa, tam dadzą. To jest ryż z przyprawami. Ten ryż jest bardzo dobry smak ma. Jak jesz ten ryż, tak czujecie wszystkie przyprawy. Bardzo dobry smak ma. To jest ten pilau. Polecam, jak ktoś będzie na Zanzibarze, to polecam próbować ten ryż, jak się nazywa pilau. A ten ryż my zawsze, jak jesteśmy na wycieczce, na tej plantacji przyprawy, to zawsze ten ryż próbujemy. Zawsze próbujemy ten ryż. Bo dobra jest, ale każdy posmakował ten ryż. Każdy smakuje. No i też Tak. trzeba nie sposób wspomnieć o owocach, bo są tak Owoce słodkie, tak Tak. pyszne. Wszystkie te egzotyczne owoce, bo one do końca dojrzewają na słońcu. Więc są, no jak miód smakują wszystkie. Tak. Tak. Super. A jakie są największe różnice kulturowe? Może ty Iwona, jakie zauważyłaś tam na miejscu? Wiesz co, w sumie trudno to znaleźć coś wspólnego, to jest jedna wielka różnica. Ja gdybym nie podróżowała już wcześniej tyle po Afryce, to szczerze powiem, że naprawdę ciężko byłoby mi się przestawić na to, żeby tam mieszkać na stałe. Co innego przyjechać sobie na wakacje i pobyć w cudownych miejscach, a co innego żyć. Bardzo ciężko jest, nie wiem, my na przykład tam urządzaliśmy swój dom i tak dalej, to cokolwiek znaleźć, cokolwiek kupić, cokolwiek zaplanować, urządzić. Tam nie ma poczucia czasu przede wszystkim, tam nikomu się nie spieszy, prawda? Tam jest wszystko pole, czyli pomału, tak się mówi. No stres, Hakuna Matata. I dopóki to jest po prostu tylko to są wakacje, to jest naprawdę świetnie, bo można sobie odpocząć, zrelaksować się, tak? Ale jak przychodzi do takiego życia, gdzie trzeba coś na czas zrobić i w ogóle trzeba coś zorganizować i ogarnąć, no to trzeba się z tymi ludźmi troszeczkę tam, nie chcę powiedzieć naużerać, ale no trzeba znaleźć drogę do tego, żeby zmobilizować ich do pracy i do jakiejś organizacji. Nie? No. Ale też jeśli chodzi o kulturę takiej, bo jest duża różnica między naszą kulturą i waszą kulturą. Na przykład my płacimy za żonę. Płacimy na początku, jak poznać dziewczynę, to nie masz z nią nic rozmawiać, tylko ty masz rozmawiać z jej rodzicem, a potem oni będą powiedzieć, ile ten chłopak ma zapłacić za żonę. Płacimy pieniądze i ten pieniądze jest różne, zależy jaka jej córka jest. Jak jest taka młoda dziewczyna, to jest drożej, jak jest taka używana, to jest tańsza. Zależy. Na przykład jak nowa żona, młoda żona, to będzie dużo kosztowała. Tak. No, słuchaj, ile zapłaciłeś? Ale ja mam Polka, bo normalnie tak u was nie płacicie na początku, cały czas płacicie. Ja nic nie zapłaciłem, ale teraz cały czas płacę. Za moją żonę. Słuchaj, czy wychodzi na to, że Polki są za darmo? Polk za darmo, ale potem cały czas płacisz. Po ślubie dopiero. Aha, to na początku są za darmo, a później Tak, już trzeba płacić. my płacimy na początku, potem spokój. Ale to A to później jest spokój, mówisz? To nie wiedziałem, że później jest spokój, bo to różnie bywa. Bo u nas tak, tam normalnie taki mężczyzna, niektórzy mają po 4 żony, bo tam jest krawa muzułmańska, mężczyzna mają po 4 żony, bo u nas tak normalnie robi, co męża chce. Na przykład jak męża będzie powiedzieć, dzisiaj nie możesz wychodzić z domu, to ona będzie grzeczna i nigdzie nie wychodzi. I zawsze żona robi, co męża chce. I zawsze męża planuje, co żona ma robić. Ale u was trochę inaczej. U was zawsze kobieta robi, co chce. To jest inne, które. Michał tak już mniej więcej 2 tygodnie po ślubie, słuchaj, on już mówił, że wszystkim kolegom, że żony Polki nie poleca. Czyli ciężko jest Polkę sobie podporządkować, tak?
ciężko albo No dla mnie niemożliwe. na początku było ciężko, ale już dla mnie już okej. Bo tak inaczej, tak jak myślałem, bo ja taki jestem taki z... Mój tata miał dwie żony i tak normalnie taki, a moja mama robiła co męża i chciał. Ale tak dla mnie na początku było tak dużo inaczej. Na początku ja musiałem taki chyba gotować. Stałem z łóżka, pytałem, gdzie jest moje śniadanie. Żona powiedziała tak, ja mam sam gotować śniadanie. Ale u nas taka żona będzie tak powiedzieć, od razu rozwód dostaje. Ale taki... Ale to się wpakowałeś, no. Powiem ci. Ale się popłakałaś, tak? No. A słuchaj, a jak w Polsce ci się podoba? Co ci się tam najbardziej w Polsce podoba? A w Polsce mi taki normalnie taki wszystko mi podobało, ale bardziej mi podoba taki jeśli chodzi o klimat. Klimat tak za zimno, taki to mi nie podoba, ale jeśli chodzi o widok, takie ulice, droga, wszystko, bardzo mi bo ja lubię takie chodzić na takie duże miasto, bo ja jestem taki na Zanzibarze, nie ma taka duże miasta jak w Europie. Jak pierwszy raz byłem, to wziąłem takie wszystko inaczej, autostrada, wszystko. Dla mnie było taka szok. Wszędzie chciałem zobaczyć coś nowego, ludzie chodzą każdy po swojemu, bo u nas tak normalnie tam żyjemy, jak i jedna wioska, żyjemy jak jest jedna rodzina. Na przykład jak ktoś tak ma problem z jednym domem, to my tam razem się spotkamy, tam rozmawiamy, musimy go pomagać. Na przykład jak ktoś nie ma co jeść, pójdzie do drugiego domu, tam dostanie coś albo ryż, albo coś. Ale tutaj takie widzę, każdy taki ma swój dom i nie mało ludzi na ulicy widać, bo u nas jak idziesz na ulicę, tam dużo ludzi siedzą, rozmawiają i nic nie robią cały dzień. Wszyscy na zewnątrz też, No, nie? wszyscy na zewnątrz tam też siedzą, tak. Ale tutaj taki każdy swój, każdy zajęty, każdy pracuje. Tak ma być. U nas takie ludzie siedzą od rana do wieczoru, nic nie robią, ale potem mówią że jest ciężko, bo nie chce pracować. Potem nie ma pieniędzy, potem taki marudzą. Bo nie pracowali, potem problem jest. No na pewno są bardzo duże te różnice kulturowe i tutaj to życie tutaj jednak jest cały czas, tak samo w Kanadzie, jak i w Polsce, w całej Europie jest praca i czasem nam właśnie brakuje takiej, żeby to życie było trochę zwolniło, ale tutaj jest cały czas tak. U nas ciężko, tak, wejść na te Tak. takie afrykańskie czy zanzibarskie, bo w sumie tak, możemy się razem od siebie tak naprawdę uczyć i to zawsze o tym rozmawiamy z naszymi turystami też, nie, że nam by się przydało troszeczkę takiego Hakuna Matata, czyli takiego nie ma problemu i troszeczkę zwolnić i też cieszyć się życiem, a nie tylko pędzić gdzieś do przodu, natomiast oni troszeczkę mogliby przyspieszyć. No ale każdy ma swoje życie. No. Ale też o prąd, bo tutaj tam w Afryce tam normalnie taki często nie ma prądu. Na przykład taki w hotelu tam to jest taki często nie ma, albo 2-3 godziny prąd nie ma, a dla nas to jest normalnie. Dla was to jest taki dramat. Tak, dramat. Dlaczego tak nie ma prądu? Ale u nas mieliśmy miesiąc czas bez prądu i taki normalnie tak żyjemy bez problemu. Ale tutaj w Europie, tutaj już jestem prawie ponad 2 miesiące, ale cały czas prąd był. Ale na Zanzibarze to jest niemożliwe. Jest tak 2 miesiące bez przerwy prąd. No, tam gdzie my mieszkamy też codziennie. No, tam codziennie prąd. Po południa nie ma prądu. No. To jak nie ma prądu, to nie ma też internetu. Nie ma też internetu, Tak. ale my mamy swoje karty kupione, czyli taki, jak nie ma prądu w domu, to mamy swój. My też nie mamy Karty. routera Wi-Fi. To Tak. Bo tam też internet nie jest taki w Polsce, bo każdy dom ma swój internet, ale tam na Zanzibarze coś tam takiego routery nie ma. zakładają tylko do hoteli, nie? Tylko do hotelu, tak. Hotel mają, ale Nie tak ma. w domu normalnie nie ma. No. No teraz to u nas jak kiedyś nie było prądu przez chyba 3 czy 4 dni, ale to z tego względu, że tu była duża burza i wszystkie te linie były poprzerywane. Nawet ostatnio był z tym problem, bo mieliśmy takie coś, co się nazywa freezing rain, czyli ten marznący deszcz, który u was pewnie nie występuje na Zanzibarze. Raczej nie. I powiem wam, że my mieliśmy szczęście, ponieważ mieliśmy przez ten okres cały czas prąd, ale wielu ludzi po 3-4 dni nie mieli prądu. Aczkolwiek to było 2 lata temu, czy w zeszłym roku,
nie mieliśmy chyba 5 dni prądu, ale to wtedy była duża burza oczywiście i tornado praktycznie było. No. No to 5 dni bez prądu, to wiecie, lodówka, wszystko siada, nie ma internetu, nie ma gdzie załadować telefonu, to wszyscy tam jeździli, bo tu niektóre rejony oczywiście Ottawy miały ten prąd, no, Mhm. ale tak jak mówisz, tutaj bez prądu to praktycznie nie ma życia. Często nawet kuchenki mają ludzie tutaj na prąd, nawet nie na gaz. My na szczęście mamy na gaz, to mogliśmy normalnie gotować. Mhm. Tylko musieliśmy poszukać zapalniczki, żeby w ogóle ten gaz odpalić, bo No też tak. czegoś. My nie palimy takich rzeczy, ale na szczęście znaleźliśmy zapalniczkę gdzieś tam starą, to mogliśmy chociaż ten gaz odpalić. Mhm. No my, I faktycznie już. my Tak? też gotujemy na gazie. Na prąd już próbujemy. U nas prądu nie ma przez pół dnia, tam gdzie my mieszkamy na tej wsi. Albo całą noc, właściwie co chwilę nie ma prądu, więc w lodówce to też tak czy siak wszystko na bieżąco musi być. Zamrażalnik to zapomnij. W razie pierwsze co wracamy, to musimy zbierać na generator. Tak. Na generator Tak, prądu, tak. tak, bo Właśnie moja kuzynka ma założony generator prądu, ale z tego względu też, że u nich od czasu do czasu, bo oni mieszkają tam trochę dalej na takim w małej miejscowości i tam potrafi czasem nie być prądu normalnie, bo u nas to się praktycznie tutaj nie zdarza, ale oni mają właśnie ten generator i to jest super sprawa, bo od razu automatycznie przełącza się na generator i nie mają po prostu tych przerw z prądem. Tak. tak, może takie są. A słuchajcie, a jak dużo Polaków mieszka na Zanzibarze? Czy jest tam jakaś Polonia? Dużo, tak naprawdę dużo, nie? Tak. Mają Dużo. swoje hotele, albo takie dzierżawione i prowadzą te hotele. Albo restauracje tam mają. Różne firmy. Obok nas nawet mieszkają Polacy, którzy piekarnię mają swoją. O, to macie polski No. chleb. O, tak. Także sporo. To Cały czas Dużo gdzieś tam, Polaków tam mieszka. Tak. A jak tam wygląda? Wprowadzają się z dziećmi. O, to nawet całe rodziny się przeprowadzają. Tak. A jak wygląda właśnie tam sprawa zalegalizowania pobytu? Jak długo my, Europejczycy, możemy zostać w Zanzibarze? A jeśli w ogóle ktoś chce się przeprowadzić i tam zostać, to jak to właśnie wygląda? Jak przylatuje się na Zanzibar, to wizę dostaje się na 3 miesiące. I można, jeżeli chce się dłużej zostać, bo po tych 3 miesiącach trzeba wylecieć, obojętnie gdzie, może gdzieś nawet obok do Kenii i wlecieć znowu i znowu jest na 3 miesiące. Można starać się o przedłużenie tej wizy, oczywiście za dodatkową opłatą. Ja akurat mam kartę pobytu, dostałam na 2 lata z tego względu, że jesteśmy po ślubie. No i można też dostać wizę biznesową, no to wtedy też już dostaje się też taką kartę pobytu i można być dłużej. Ja dostałam na 2 lata, Czyli, dostanę powiedzieć na 5 lat, tak to wygląda. czyli te wszystkie osoby z Polski, które się przeprowadzają, to raczej są na takiej wizie biznesowej. Tak. Starają się o taką wizę biznesową i o kartę rezydenta na tej podstawie potem. To po pewnym czasie można wystąpić o kartę rezydenta na Zanzibarze. A czy tam można wynająć tam czy jakieś mieszkanie, czy dom i ile to kosztuje? Tak, jest sporo. My też właściwie pierwsze 2 lata, zanim nie wylądowaliśmy na swoim, no też kupiliśmy działkę i budujemy takie małe bungalowy i dom. Na razie mamy 1 bungalow i w nim mieszkamy. Od tego zaczęliśmy. Ale przez 2 lata przeprowadzaliśmy się 6 razy w sumie i tak wynajmowaliśmy różne domy o różnym standardzie. Najdroższy chyba za dom płaciliśmy $600, prawda? 650, tak. 650 i to nie Ale- przy samej plaży, Tak. tylko dosyć daleko od plaży, po prostu na wiosce dom. Tak, tam normalnie taki dom przez plażę tam kosztuje po $1000 na miesiąc przez plażę. Tak jakieś coś tak normalnie po mieście, no tam jest dużo tańsze, bo zawsze przez plażę jest dużo drożej. Tak, ale zależy. Na przykład jak turystów tam przyjeżdżał tak chyba na miesiąc, to ja polecam przez plażę, bo tam $1000 płacisz, potem jesteś cały czas przez plażę. Ale jak tam jesteś taki ponad rok czas, to trzeba taki
lepiej szukasz mieszkania, gdzie jest taka nie przy plażą. Zależy na co cię stać. Zależy, tak. Zgadza Ale u się. nas tak, A- tam też tak nie ma mieszkania tak jak tutaj w Polsce, bo tam są tylko domy tam są. Mieszkania tak jak tutaj, takie w dużo blok tam nie ma. Dom co ktoś taki budują tam i potem kogoś tam wynajmują tam w tym domie. Mhm. Czyli nie ma tak, że są jakieś duże bloki, gdzie można wynająć sobie mieszkanie za Nie, tam... nie. Wysokiej zabudowy to tak naprawdę prawie w ogóle nie ma. Jakieś tam są może parę budynków na Zanzibarze, Tak, w mieście, stolicy, jakieś banki, Tak. a tak większość, nawet hotele nie są bardzo wysokiej zabudowy. Teraz jakieś większe tak się budują, ale większość hoteli jest takich małych, kameralnych, jednopiętrowych tak naprawdę. Fajnie. A słuchajcie, a na koniec proszę powiedzcie mi, jakie macie marzenia i jakie plany na przyszłość? No Michał, jakie masz? No moje plany na przyszłość, tak na razie tak ja mam taki małą firmę turystycznie. To nie jest mała, jest taka duża, ale ja marzę o więcej. Ja marzę mieć taka jedna z największych firm na Zanzibarze, która organizuje wycieczki po Zanzibarze, do Tanzanii, do różnych krajów. Tak marzę zawsze tak marzę. To jest Super. Ogólnie, żeby się rozwijało, nie? Tak. Pokończymy te budowy, żeby też tam się to wynajmować. Generalnie rozwój po prostu, rozwój, żeby nie stać w miejscu, tylko coś robić. No i oczywiście zwiedzać też świat dalej. Ja nie umiem usiedzieć spokojnie w jednym miejscu, mnie zawsze gdzieś nosi. Teraz zwiedzamy słuchajcie, poza Polskę, też jeździmy. Fajnie. A w sumie was nie zapytałem, jak się najłatwiej z wami skontaktować? Na Facebooku chyba najłatwiej nas Tak, znaleźć. na Facebooka, tak. Ty masz stronę na Facebooku? Ja mam stronę Facebooka, żona też ma swoje strony i codziennie robimy tam reklamę, filmik nagrywamy. No teraz tak już lepiej, bo już prawie mam po 60 000 obserwowania, żona też ma swój, ale marzymy o więcej. Tak, Michał ma stronę na Facebooku, to łatwo zapamiętać, bo ma Michaś z Zanzibaru. Tak. To chyba Z najłatwiej. Zanzibaru, Tak. po polsku. Tak. A ja mam Iwona Turska, ja mam jeszcze Madagaskar, bo w sumie tak zostało z tego mojego Madagaskaru, bo miałam najwięcej Madagaskaru kiedyś. Teraz już mam tylko 2 wycieczki w roku, ale to też łatwo zapamiętać. Iwona Turska, Madagaskar. Także jak ktoś obserwuje te nasze strony na Facebooku, to na bieżąco wie, co się u nas dzieje, jakie mamy wycieczki, co u nas po prostu słychać, bo wszystko tam właściwie udostępniamy. Także ludzie mogą nas bliżej poznać, zanim się zdecydują do nas przyjechać. Fajnie. To oczywiście damy linki do waszych stron na Facebooku, Dziękuję. damy na ekranie i w opisie. Tak. I bardzo miło było z wami porozmawiać i was poznać. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. My również My dziękujemy. również bardzo miło z tobą rozmawiać i wszystkich zapraszamy na Zanzibarze. Dokładnie. Słuchajcie, to może kiedyś tam nagramy też jakiś update, ale jak już tam będziecie na miejscu, tylko tam może być problem, jeśli nam ten prąd wyłączą, tak? Nie, to musimy komórkę dobrze naładować. Tak, Telefon. Tak. I musimy Aha, umówić bo internet... dobry internet, czyli musimy być nie u nas tam w domu na wsi, tylko gdzieś musimy podjechać do jakiejś większej wsi. Do Stone Town. No, stąd tam to już wiadomo jest okej, nie? Ale wystarczy, tak. że tam już od nas dalej trochę wyjedziemy. Tam jest lepszy zasięg trochę. Tak. To kwestia do gadania. Ale bardzo chętnie w każdym bądź razie. To super, jesteśmy umówieni na może, nie wiem, za 6 miesięcy na update i już wtedy połączymy się, raczej wy się połączycie z Zanzibaru, ja pewnie dalej z zimnej Kanady, bo za 6 miesięcy u nas znowu się będzie pewnie już powoli zima To zaczynała. będzie fajny wtedy. A my w Afryce. Ale... Super. Bardzo, bardzo wam dziękuję i do usłyszenia. Do następnego razu. Dziękujemy, do usłyszenia. bardzo. Pa. Dziękujemy, pa. Pa.